Cześć. Dzisiaj będzie coś dla administratorów dużych sieci magazynowych, którzy mają lęk wysokości i nie do końca lubią się wspinać na kilka, a czasem nawet kilkanaście metrów, żeby fizycznie zresetować punkt dostępu. Opowiemy o rozwiązaniu Power over Ethernet, które naszym zdaniem jest obecnie złotym standardem pozwalającym na skrócenie czasu prac konserwacyjnych, a w wielu przypadkach umożliwiającym również obcięcie kosztów całego projektu sieci. W końcu chyba każdy administrator woli pracować mądrze, a nie ciężko. Podpowiemy Wam dzisiaj, jak sobie to zagwarantować. Witam w sieci ekspertów. Zaczynamy! Access pointy, jak wszystkie urządzenia elektroniczne, od czasu do czasu łapią mniejszą lub większą czkawkę. Może to być błąd konfiguracji, może wystąpić też jakaś inna awaria. Z elektroniką różnie bywa. W takich sytuacjach często najlepszym sposobem, by upewnić się, co zawiodło w działaniu punktu dostępu, jest jego zresetowanie. Ale nie chodzi o zawiadywanie urządzeniem z poziomu konsoli poprzez komendę uruchom ponownie, tylko o twardy reset z użyciem starego, dobrego i sprawdzonego wyjęcia wtyczki z gniazdka. W sieci magazynowej nie jest to takie proste. Już wyjaśniam dlaczego. Biurowy access point jest zamontowany gdzieś na ścianie albo stoi na biurku i jego wtyczka jest dostępna od ręki. Natomiast to samo urządzenie w magazynie wisi zwykle wiele metrów nad ziemią. Nie tak łatwo się tam dostać, a już szczególnie temat robi się problematyczny, gdy restart trzeba wykonać jak najszybciej. Administrator sieci musi wyjechać pod sufit, dostać się do wadliwie działającego access pointa, wyjąć zasilacz, poczekać chwilę, podłączyć go ponownie i zjechać do poziomu posadzki. No a co, jeśli restartu wymaga więcej niż jedno urządzenie? Wtedy musi przestawiać podnośnik czy drabinę i powtarzać całą sekwencję od nowa. Brzmi jak dużo niepotrzebnej pracy. Dobrym wyjściem jest w tej sytuacji standard PoE, czyli Power over Ethernet. Jak sama nazwa wskazuje, to przesyłanie zasilania do access pointa poprzez kabel internetowy. Brzmi jak rozwiązanie dość proste i szczerze mówiąc takie właśnie jest, ale nie zmienia to faktu, że posiada ono wiele różnych zalet, o których powinien wiedzieć każdy inwestor. Wróćmy do naszego przykładu. Administrator sieci musi zresetować kilka punktów dostępu w magazynie. Tym razem jego sieć jest wyposażona w PoE. Dzięki temu może odłączyć od prądu każdy wadliwie działający access point z poziomu posadzki magazynu. Co mu to daje? Przede wszystkim zyskuje czas, bo nie ma potrzeby, by wspinał się do samych urządzeń zawieszonych gdzieś pod sufitem. Nie musi również organizować podnośnika czy drabiny, co też może trochę potrwać. Cała operacja twardego resetu urządzenia zajmuje tyle, ile podejście do serwerowni i wyjęcie wtyczki, albo nawet szybciej. Wszystko zależy od rozwiązania PoE, które wybierzemy. W zasadzie są dwie najpopularniejsze konfiguracje sieci wykorzystujące technologię Power over Ethernet. Pierwsza opiera się na zewnętrznych zasilaczach PoE, takich jak ten. To niewielka skrzyneczka wyposażona w dwa gniazda Ethernet oraz przewód do zasilania. Do jednego gniazda podłączamy skrętkę od switcha, do drugiego ląduje wtyczka od kabla, który pobiegnie do access pointa zamontowanego pod sufitem w magazynie. Dzięki jej zastosowaniu sygnał logiczny biegnie ze switcha do access pointa razem z prądem pochodzącym z gniazdka. Jeśli jest konieczność zresetowania access pointa, to administrator sieci musi wstać od biurka, przejść się do serwerowni, tam odnaleźć zasilacz do punktu dostępowego, który trzeba zresetować i wyjąć mu wtyczkę z gniazdka. Ta prosta czynność wyłącza nam access point, który jest gdzieś na magazynie na kilkunastu metrach. Rozwiązanie jest proste. Nie wymaga też większych inwestycji, ale przy dużej liczbie access pointów może być problematyczne. Chodzi o to, że takich zasilaczy potrzebujemy dokładnie tyle, ile jest punktów dostępu. Przy 8 access pointach to nie jest problem, ale przy 24 przestaje się kalkulować. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że cable management przy tylu zasilaczach byłby jakimś koszmarem.
Dla obszerniejszych sieci z wieloma punktami dostępu lepszym rozwiązaniem będzie specjalny switch z funkcją PoE. Tutaj zasilanie wbudowane jest w przełącznik, więc nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń. Wystarczy połączyć przewodem ethernetowym access pointa oraz switcha i mamy zarówno przesył danych, jak i zasilanie. Zaletą tego rozwiązania jest na przykład to, że administrator stojący przed zadaniem twardego zresetowania punktu dostępu nie musi nawet wstawać od biurka. Wystarczy, że na przełączniku wyłączy port. Wszystko przebiega z poziomu konsoli, czyli z wykorzystaniem oprogramowania switcha. Dodatkowo sieć, która jest wyposażona w PoE, może mieć wyższą redundancję. Przy zasilaczach PoE awaria tej skrzyneczki powoduje wyłączenie access pointa, co odłącza adekwatny obszar magazynu od dostępu do sieci. I w zasadzie trudno się przed tym zabezpieczyć. Przełącznik z PoE daje nam pewne zabezpieczenie, bo dzięki użyciu patch panela możemy zastosować dwa switche. W takiej sytuacji, jeśli zawiedzie jeden, to drugi przejmie zarówno przesył danych, jak i zasilanie wszystkich access pointów w magazynie. To rozwiązanie dla inwestora, którego priorytetem jest właśnie redundancja. Dodam jeszcze, że PoE nie wymaga stosowania żadnych specjalnych przewodów Ethernet. Wystarczą te tradycyjne. We wszystkich sieciach w IBCS stosujemy kable w najwyższej 6. kategorii, niezależnie czy wykorzystujemy je do zasilania, czy nie. Jest jeszcze jedna, dość oczywista zaleta Power over Ethernet. Pomimo tego, że switche z tą funkcją są nieco droższe, a zasilacze PoE też kosztują, to i tak decyzja o zastosowaniu zasilania access pointów przez kabel internetowy może okazać się tańsza. Po prostu przy tradycyjnym rozwiązaniu do zawieszonych przy suficie magazynu punktów dostępu trzeba ciągnąć dwa kable, a nie jeden. Inwestor płaci wtedy podwójnie za same przewody, ich instalację, no i konserwację, bo przecież nic nie jest wieczne. Mamy więc kolejny powód, by zainwestować w PoE. Co sądzicie o tym rozwiązaniu? Dajcie znać w komentarzach. Możecie też zadzwonić bezpośrednio do nas. Wszystkie dane kontaktowe są w opisie pod filmem. Do zobaczenia niebawem.